Halo, halo kochani, dzień dobry. Co tam u Was słychać? Wszystko dobrze? No to super. To ja Katarzyna i przychodzę do Was dzisiaj. Ostatni film robiliśmy o konwali i dzisiaj postanowiłam iść za ciosem, bo słuchajcie, idę, a tutaj z bocznej leśnej dróżki, z brzegu tej dróżki uśmiecha się do mnie ta roślinka. Stanęłam jak wryta, bo głowę daję, że jej tutaj wcześniej nie było. To znaczy ona pewnie tutaj była, tylko moją głowę bym straciła. Idź do mamy. Komar. Bo ja jej po prostu tutaj wcześniej nie zobaczyłam. A tu jest jej dosyć sporo. I dzisiaj o niej zrobię film dla Was, dlatego że to jest bardzo pożyteczna i ważna też roślina. Jeżeli zatem... Aha, nie powiedziałam Wam jaka roślina. No dobra, powiem. Tą rośliną jest kokoryczka. Więc jeżeli film o kokoryczce i ta tematyka Was interesuje, to ja Was serdecznie zapraszam do oglądania dalej. No i bardzo proszę, kokoryczka wonna, albo inaczej kokoryczka lekarska, bo taką tutaj mamy. Ja musiałam sprawdzić, bo to mogła być kokoryczka wielokwiatowa, ale jakie są różnice między nimi, to ja Wam za chwilę powiem. Natomiast szczególnie ważne to nie jest, dlatego że oba gatunki mają podobne właściwości. Więc może będę po prostu o niej mówiła kokoryczka i już. Gdzie kokoryczka rośnie? Ano rośnie ona w całej Europie, ale też rośnie w Azji, rośnie w Ameryce Północnej. Rośnie raczej, moi drodzy, w widnych lasach, więc w takich widnych, nasłonecznionych lasach, prawda Dolarku? Przywitaj się. Cześć, cześć Dziółka, to ja Dolarek. No super. Nasłonecznionych lasach, a tutaj właśnie takiego lasu nie mamy, moi drodzy, bo ten las jest raczej gęsty, więc dlatego ja jej się tutaj w ogóle nie spodziewałam. I zastanowiło mnie, co ona tutaj robi. No ale jest. Aha, i piesek też przyszedł. No świetnie. Natomiast kokoryczka to jest taka roślina, którą Wy na pewno bardzo często macie w swoich ogrodach. Przyznać mi się w komentarzu, kto ma kokoryczkę w ogrodzie jako roślinę ozdobną, bo ona jest naprawdę bardzo urokliwa. Ojeju, przyleciały do niej, poczekajcie. Zobaczcie. Tak, przyleciałyście do kokoryczki. I drugi też był, ale zwiał. No dobra, to jedziemy dalej. Kokoryczka, podobnie jak konwalia i konwalijka, należy do rodziny szparagowatych, czyli liliowatych. I dlatego mówiłam, że idziemy za ciosem, bo też podobnie jak konwalia i konwalijka ma określone właściwości. O tych właściwościach ja Wam za chwilę powiem, ale najpierw zbliżmy się do roślinki i zobaczmy, jak ona wygląda. Dokładnie się jej przyjrzyjmy. Tutaj te owady nam będą towarzyszyły, ale dlatego, że one też kokoryczkę lubią. Więc słuchajcie, kokoryczka ma takie wygięte, jak widzicie tutaj, prawda? Może z boku, o, takie wygięte łodygi, które wyrastają z grubego kłącza. Tu jest pod ziemią takie kłącze, o nim będę jeszcze mówiła, i one wyrastają z grubego kłącza. I właśnie łodyga jest takim pierwszym wyznacznikiem, czy mamy do czynienia z gatunkiem Polygonatum, czyli kokoryczka, odoratum, czyli wonna, czy też multiflorum, czyli jak się domaślacie, multiflorum wielokwiatowa, tak? Otóż ta jest wonna. Dlaczego? Dlatego, że ona ma łodygę, nie wiem, czy to będzie widać, czekajcie, widać, musiałam przełączyć na inny tryb. Ma łodygę, no dalej, gdzie mi tutaj zahaczasz, ma łodygę kanciastą, tak? Właśnie ta wonna ma łodygę, halo? Ma łodygę kanciastą i Wy to doskonale tutaj widzicie. W przeciwieństwie do wielokwiatowej, wielokwiatowa ma łodygę obłą, taką okrągłą, bez kantów.
I wielokwiatowa jest o wiele większa od tej. Ta nie jest taka duża, dochodzi do 30-60 cm, natomiast wielokwiatowa potrafi osiągnąć i nawet metr wielkości. Jak wyglądają liście? Liście kokoryczki są takie, no bardzo proszę, sami widzicie, są eliptyczne albo lancetowate, są całobrzegie, tak, bo nie mamy tutaj na brzegu żadnych atrakcji. I tak jak u konwali na przykład obejmują, jak widzicie, tu się zakradnę i spróbuję bliżej się dostać, widzicie, obejmują łodygę, tak? Nie ma ogonka, są bezogonkowe, obejmują łodygę. I teraz kwiaty kokoryczki. Spójrzcie na kwiaty. Kwiaty, a kwitnie ona od maja do czerwca, są dzwonkowate. U wonnej kokoryczki właśnie tak jak tu, najczęściej pojedyncze. Czasami są podwójne, ale najczęściej są pojedyncze. Natomiast u kokoryczki wielokwiatowej może być i nawet od 2 do 6 kwiatów w gronach. Więc to jest też ta różnica. I kwiaty u kokoryczki wielokwiatowej są troszeczkę mniejsze niż u kokoryczki wonnej, a mają barwę taką jasno-biało-kremową. Czasami są zielonkawe, tak jak tutaj widzimy, zwłaszcza na końcach. I po kwitnieniu, czyli w okolicach sierpnia, września, u kokoryczki powstają owoce, czyli takie czarne jagody o średnicy około 1 cm. Nie wiem, dlaczego kokoryczka wonna nazywa się wonna, bo ona na przykład w przeciwieństwie do fiołka wonnego, tak, było fiołek wonny i fiołek leśny i ten wonny bardzo ładnie pachnie, a fiołek leśny nie pachnie. A kokoryczka wonna, no nie pachnie, no tak, no w takim podstawowym znaczeniu tego ładnego zapachu wonnego, czyli jakiegoś tam kwiatowego. Nie, ona pachnie po prostu tak jak ziele, więc tutaj nie możemy jakby na tym polegać, chcąc odróżnić te gatunki, ale z drugiej strony ja Wam już wielokrotnie mówiłam, że gatunki lubią, ona tutaj za mną jest w tle, lubią się ze sobą mieszać, lubią się ze sobą krzyżować i bardzo często te jakby czyste odmiany właśnie nie są takie częste, jak nam się wydaje, więc jeżeli te drobne detale będziecie chcieć szukać drobnych detali, czasami one w roślinach, nie tylko tutaj u kokoryczki, ale w ogóle gdzieś nie będą Wam się zgadzać, to się nie martwcie, bo to jest po prostu w przyrodzie normalne, że różne gatunki roślin lubią się ze sobą krzyżować. A teraz Wam powiem, moi drodzy, jakie są w kokoryczce związki czynne. Ma ona, podobnie jak konwalia, te glikozydy nasercowe, tak? O których już zerknijcie sobie, mówiłam dużo w kontekście właśnie konwalii i konwaliki dwulistnej, ale u kokoryczki są też saponiny, są flawonoidy, w tym na przykład kwercetyna, więc ona będzie nas chroniła świetnie przed alergiami, bo wykazywać będzie antyhistaminowe właściwości, tak jak kwercetyna, ale ma też w sobie rutynę, która jest bardzo dobra dla naszego organizmu, bo uszczelnia i uelastycznia nam naczynia krwionośne. Jest cennym flawonoidem. Oprócz tego ma też alkaloidy, ma też śluzy, ma asparaginę, o której już Wam mówiłam, zawiera też kwas halidonowy i zawiera skrobie, ale te skrobie zawiera głównie kłącze, bo to właśnie kłącze, ale również i ziele kokoryczki w okresie kwitnienia, czyli teraz w maju, i początek czerwca być może, są w kokoryczce surowcem fitoterapeutycznym. Tularku, to jesteś taki grzeczny dzisiaj. No ja nie mogę. Taki jesteś grzeczny piesek. No dobrze, a Pancia powie trochę dalej i za chwilę pójdziemy, tak? Mówiłam o kłączu, kochani. To kłącze też jest bardzo cenne. Zbieramy je, ziele teraz w okresie kwitnienia, tak jak mówiłam, natomiast kłącze najlepiej jesienią i wiosną. Ja wolę zdecydowanie jesienią, bo wtedy mam wrażenie, że tych związków czynnych jest więcej, ale może to tylko moje złudzenie. Natomiast jakie kokoryczka wykazuje właściwości lecznicze i w jakich dolegliwościach możemy
te rośliny w związku z nimi wykorzystywać. Zanim my z Dolarem pójdziemy dalej, to wy sobie po prostu popatrzcie na tę kokoryczkę, bo potem on się niecierpliwi, potem już dalej będę wam mówiła idąc. Ale zobaczcie, przyjrzyjcie się jeszcze dokładnie, a ja powiem wam o tych właściwościach i wykorzystaniu. Ona działa podobnie jak konwalia nasercowo oczywiście, przez zawartość tych glikozydów nasercowych. Czyli jak działa? No działa w ten sposób, że wzmacnia nam siłę skurczową mięśnia sercowego, że zmniejsza nam częstotliwość pracy serca, że... Czekajcie wam tutaj, że przez to działa też hipotensyjnie, czyli obniża nam ciśnienie krwi, tak? Zwiększa nam pojemność serca. To są te podstawowe działania, jeśli chodzi o nasze serce, ale ona też działa cudownie hipoglikemicznie, czyli obniża nam poziom glukozy we krwi, walczy z cukrzycą, pomaga nam walczyć z cukrzycą. Działa również uspokajająco, działa moczopędnie, likwiduje obrzęki, podobnie jak konwalia, czy głównie te powstałe na skutek niewydolności krążenia. Czyli to powinowactwo do konwali widzimy, że jest tutaj bardzo, bardzo silne. A jak my możemy kokoryczkę wykorzystywać? Może nie uwierzycie, ale kokoryczka, a raczej jej kłącze, ma szerokie zastosowanie w kuchni. Możemy na przykład zbierać kłącze i go stosować jako, gotować i stosować jako dodatek taki warzywno-ziołowy do dania głównego, bo ono podobno smakuje jak szparagi. Ja nie próbowałam, ale może się tutaj wybiorę jesienią po kłącze. Dam teraz roślinie jeszcze trochę rosnąć i wezmę sobie kłącze bogate w różne związki i jesienią będę miała jesienne szparagi. Tylko pamiętajmy, że to wodę z pierwszego obgotowania należy wylać i dopiero ugotować potem w wodzie osolonej kłącze do miękkości. Ono smakuje jak szparagi, a to dlatego, że pamiętacie, jak mówiłam, że nawet wodą z wazonu, w której to wodzie stały konwalie, bywało, że doprowadzało to do zatruć. Właśnie ze względu na te silne związki, które w tych roślinach są, więc należy po prostu obgotować, wylać i potem ugotować. Ale z suszonej rośliny i zmielonej możemy otrzymywać też mąkę, bardzo charakterystyczną mąkę, która służy do wyrobu na przykład takich placuszków. I tu już niebezpieczeństwo zatrucia jest mniejsze, ponieważ w suszonej roślinie poddanej jeszcze obróbce termicznej ta zawartość glikozydów, one się po prostu rozkładają i ta zawartość glikozydów już jest tak znikoma, że w zasadzie zupełnie niegroźna dla naszego organizmu. Możemy też, kochani, robić sobie napar. W jaki sposób taki napar robimy? Bierzemy 1 łyżkę surowca na szklankę wrzątku, zaparzamy i pijemy po 2 do 3 łyżki 2 do 3 razy dziennie przez około miesiąc, 1,5 miesiąca powiedzmy, i potem zrobić sobie należy miesiąc przerwy. Możemy też robić na przykład nalewkę. Wtedy w proporcji podobnej jak w konwali 1:5 na świeżym zielu lub kłączu i takim spirytusie 60-70% zalewamy 1 część ziela 5 częściami spirytusu, odstawiamy na 2 tygodnie, odsączamy i pijemy później, uwaga, przez 2 tygodnie 2 razy dziennie po 5 ml i przez następne 2 tygodnie raz dziennie 5 ml. A potem robimy sobie znowu miesiąc przerwy. Dlaczego ta przerwa jest ważna? Ano jest ważna, bo wiele razy już Wam mówiłam, że zażywając zioła, a szczególnie jedno zioło na przykład, na które się uprzemy, tak, przez dłuższy czas, zwiększa się po prostu tolerancja naszego organizmu na nie. Czyli organizm się przyzwyczaja. I ta przerwa jest konieczna, aby oczyścić receptory w naszym organizmie, w naszym ciele, dać im odpocząć, aby potem znowu zioło czy roślina mogły prawidłowo zadziałać. Patrzcie, jak my tu mamy pięknie. Widzicie? Ja Wam pokażę. A będę mówić dalej, że chcecie Dolarka zobaczyć. On tu idzie z powrotem, uciekinier. Chodź, Dolusiu, chodź! Możemy ten napar czy nalewkę, jak już zrobiliśmy, stosować też zewnętrznie do oczyszczania skóry, do odkażania skóry, ale też do usuwania na przykład przebarwień na skórze. I pamiętajmy też, kochani,
o czym też już mówiłam wielokrotnie, czyli o synergizmie działania roślin. Bo tak jest często właśnie w świecie roślin, że one nawzajem się komplementują, nawzajem się wzmacniają, nawzajem się uzupełniają. Jeżeli chcemy na przykład stosować kokoryczkę w preparatach na serce albo na krążenie, to możemy ją łączyć z kwiatami głogu, który teraz kwitnie. Później możemy dorzucić jeszcze owoce głogu, tak, do tej nalewki. Natomiast jeżeli chodzi nam o działaniu hipoglikemicznym, czyli aby kokoryczka obniżała nam poziom glukozy, to możemy to łączyć z owocnią fasoli, możemy to łączyć z morwą białą, możemy to łączyć na przykład z takim adaptogenem jak jaogulan, czy inaczej gymnostema i też będzie to nam świetnie działało. No to co? Dowiedzieliście się już dużo o kokoryczce, prawda? Idźcie jej szukać. Ja dzisiaj nie kokoryczki. Ja dzisiaj idę szukać glistnika znowu, żeby zrobić z niego, już trochę go mam, bo ja robię partiami. Bo mi się tak nie chce aż potem cały dzień przerabiać, jak on tutaj na mnie czeka, prawda? Więc biorę trochę. Ostatnio wycisnęłam sok. Zamroziłam 4 porcje soku. Dzisiaj będę robiła gliceryt z glistnika też do kremów i też wycisnę może trochę soku do kremów. Także po kolei, powolutku, pomalutku odbuduję sobie zapasy, żeby mieć do wszystkiego, do czego chcę te rośliny stosować, między innymi również po to, aby Was tymi wszystkimi rzeczami obdarowywać. No to co, to my się z Wami dzisiaj żegnamy. Trzymajcie się ciepło, zdrowo, bądźcie szczęśliwi i do następnego razu. Pa, pa.